Jednym z pierwszych karabinów, jakie miałem, był wiekowy Mosin z 1942 roku. Jednak moje zamiłowanie do broni historycznej zmniejszało się po każdej wizycie na strzelnicy. Wystarczenie paczki amunicji kończyło się wielkim krwiakiem w okolicy obojczyka i bólem przez cały kolejny tydzień. Dlatego, gdy kupiłem Tika Taka 1, to było dla mnie prawdziwe objawienie. W końcu mogłem strzelać bez bólu. Oczywiście amunicja 308 Winchester jest nieco słabsza od mosinowskiej, ale główną różnicę robił sam kompensator w Tice. Bardzo prosty, ale dość skuteczny. Od tego czasu dostałem lekkiej obsesji na punkcie kompensatorów. Zacząłem kupować wszelkie możliwe konstrukcje, szukając kompensatora, który będzie maksymalnie redukować odrzut broni. Współpracowałem też z jednym z polskich producentów i testowałem jego prototypy. Po latach ta obsesja zmniejszyła się, bo wydawało mi się, że na rynku nie pojawi się już nic nowatorskiego. Jednak gdy na jednym z amerykańskich forów przeczytałem o nowym, rewolucyjnym kompensatorze, który bije na głowę wszystko to, co jest dostępne na rynku, to niestety, i tu bardzo się tego wstydzę, postanowiłem go zamówić u producenta. Mówię o wstydzie, bo cena tego kompensatora jest tak absurdalnie wysoka, że postanowiłem, że to będzie ostatni kompensator, jaki kupię do testów. Przynajmniej w tym roku. Okej, a mówimy, jak zapewne się domyślacie, o konstrukcji od Botnia Solutions. Producent do przesyłki dodał 2 cukierki, chyba na osłodę tej ceny, jakiegoś patcha oraz naklejki. Kompensator przychodzi w małej czarnej skrzyneczce. Na pokrywce mamy wypalone logo producenta, a w środku już sam kompensator. Oprócz kompensatora mamy klucz do przykręcania śruby kontrującej oraz 2 poziomice. Jedna do poziomowania samego kompensatora, a druga do poziomowania osady, tak żeby wszystko współgrało. Kompensator był produkowany w 3 wielkościach, teraz zostały 2. To jest wersja Maxi, największa. Robi wrażenie. Kompensator jest nie tylko duży, ale też jest bardzo ciężki. Waży ponad pół kilograma. Jak widzicie, ma 5 dosyć agresywnie ustawionych komór. Sam kompensator jest wydrukowany. Tak, jest wydrukowany w technologii druku 3D. Drukowanie metalu to prawdziwa technologia NASA i może to troszkę tłumaczy jego kosmiczną cenę. Kompensatory są w wielkościach dla kalibrów do 6,5 mm i druga właśnie ta od 308 do 338. Według producenta kompensator zapewnia 100% redukcję odrzutu. Na YouTube producent pokazuje filmiki ze stojącą na kompensatorze łuską, która nie spada podczas strzału, ale podobne nagrywał MDT ze swoim kompensatorem, więc można to zrobić taniej. Ale potestuję i sam zobaczę. Niedługo dam znać, jak wrażenia. Dziękuję i pozdrawiam.